Siemanko, siemanko, z tej strony Grzegorz Dobry-Dolnik, Good Guys with Guns. Skoro trafiłeś na to wideo, to znaczy, że słyszałeś już o ASXR, wiesz co to jest, a dzisiaj dowiesz się, jakie są moim zdaniem największe błędy, jakie można popełnić podczas treningu i czego unikać. Dodatkowo na samym końcu powiem Ci, w jaki sposób ASXR i złe nawyki w nim wyćwiczone prawie doprowadziły do mojej dyskwalifikacji na zawodach. Jednym z kluczowych elementów moim zdaniem, jeżeli chodzi o strzelanie w ace, jest pozycja. Ponieważ nie mamy odrzutu, wydaje nam się, że nie jesteśmy na skrzyni, tylko jesteśmy w domu. No ta pozycja często jest dziwna, może być dziwna. Tak, chwyt jest też taki sobie, trzymam po prostu ten pistolet, no i nie do końca kontroluję tego, co się dzieje z pistoletem. Więc chodzi o to, żeby jak najbardziej odzwierciedlać te warunki, w których rzeczywiście strzelamy, czyli przyjąć odpowiednią pozycję, chwyt złapać taki, jak rzeczywiście potrzebuję, aby skupić wzrok w tym miejscu, to chcę, żeby był on skupiony, tak, wtedy możemy wykonywać wszystkie ruchy odpowiednio. Tak, każdy ruch jest odpowiedni, chwyt jest dalej taki sam, czyli cała mechanika twojego ciała powinna być właśnie taka jak na strzelnicy. Na co jeszcze należy zadbać podczas korzystania z ASXR na odpowiednią ilość miejsc, tak? Żeby dookoła Ciebie była odpowiednia ilość miejsca, która pozwoli Ci na swobodne ruchy w każdym kierunku, nawet mikroruchy, bo właśnie na tym polega strzelanie przy użyciu ace. Dlaczego jest to ważne? Bo ja kiedyś, biegnąc w ferworze walki na pełnej po prostu petardzie, wbiegłem w betonową ścianę. Co zrobiłem? Złamałem palce spoko. Także nie polecam tego nikomu. Lepiej zadbać o odpowiednią ilość miejsca dookoła siebie, po prostu korzystać z tego bezpiecznie. Ja akurat podczas treningu z ACE nie korzystam z kabury. Uważam, że to jest element, który należy trenować już na sucho, bez użycia ACE. Natomiast jest taka możliwość, jeżeli będziesz chciał to robić, to nie zalecam stosowania wieszaków. Zresztą nikt nie zaleca stosowania wieszaków. Najlepszym rozwiązaniem jest używanie kabury. Moja kabura nie mieści się razem z Fire Control Unit tutaj. No ale do takich podstawowych po prostu drilli on na pewno będzie się nadawała. Dlaczego nie należy stosować wieszaków? To Ci już teraz pokazuję. To jest replika CZ Shadow 2 przystosowana do strzelania z ASX-a. Można ją wsadzić, ponieważ jest to kopia 1:1, można ją swobodnie wsadzić do wieszaka, ale podczas wyciągania jej z wieszaka, jeżeli będziesz się troszeczkę siłował, wystarczy, że mocniej po prostu szarpniesz do przodu i wyrwiesz kabum. Ja tak zrobiłem, pokażę Ci to po prostu na przebitkach, nie polecam, bo wtedy trzeba kupić po prostu nowy pistolet, ten, który tutaj masz, jest zupełnie do wyrzucenia. Także jeżeli chcesz, korzystaj z tego, ale musisz bardzo dokładnie pilnować, żeby to bycie było idealnie w górę, a nie w górę i do przodu, albo żeby nie było jakiegoś kantowania i walczenia po prostu z klamką właśnie w tym miejscu. Dlatego też wszyscy zalecają używanie nie wieszaków, a kabur. To samo powiedział mi Imantech, kiedy reklamowałem u nich pistolet uszkodzoną replikę. ASICS to świetne narzędzie treningowe, ale w momencie, kiedy za bardzo skupisz się na poobijaniu kolejnych punktów, zdobywaniu wyższych leveli, zdobywaniu punktów i ace'owaniu po prostu każdego ze stage'y, to możesz dojść do takiego elementu, że nie skupiasz się odpowiednio na technice i w efekcie no potem możesz tego żałować na zawodach. Także kluczowa rzecz to jest taka, każdy ma po prostu swój cel. Ja bardzo dużo grałem w Ace'a, ale też bardzo dużo trenowałem. Można tu swobodnie wybrać po prostu tory na przeniesienia, do strzelania kiwaków, wstawaków, małych poperów. No, jest to rewelacyjne narzędzie do trenowania, tylko po prostu trzeba je wybrać i się na tym skupić. Także jeżeli chcesz trenować, trenuj. Jeżeli chcesz grać, graj, baw się dobrze, bo o to w tym wszystkim chodzi. ASICS to świetne narzędzie treningowe, to bez dwóch zdań, ale należy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy zaczniemy traktować to jako grę, zaczniemy przyspieszać, a to może spowodować, że nasza technika stanie się no, po prostu słabsza dużo, tak?
Ja przekonałem się o tym, ponieważ założyłem sobie kiedyś, że zrobię ace'a w każdym jednym stage'u. Co mi się udało, zostało mi tam parę, które są dla mnie po prostu absolutnie nie do zrobienia. Ale jak to wygląda? Generalnie największym dla mnie problemem była wymiana magazynku, tak? Czyli jeżeli strzelam, to standardowo zrzucam magazynek, sięgam po drugi po prostu, który mam na pasie, podpinam go do środka, tak? I wtedy wyprowadzam broń przed siebie i dokonuję strzału. W Ace robi się to znacznie szybciej, a mianowicie strzelasz, zrzucasz magazynek i tylko wystarczy, że uderzysz od dołu i już możesz strzelać dalej. U mnie spowodowało to, że w momencie, kiedy ja strzelałem, robiłem szybką wymianę magazynka i po prostu łamałem kąt. I naprawdę takich nawyków w Ace można nabrać mnóstwo i trzeba na nie bardzo, ale to bardzo uważać. To właśnie te złe nawyki moim zdaniem są największym problemem, jeżeli chodzi o Ace'a. Przez to, że masz tutaj nieskończoną liczbę amunicji, nieskończony czas, możesz trenować po prostu, świetnie się bawić, gonić wynik, zbierać Ace'y, po prostu strzelać. Wirtualna rzeczywistość cię po prostu może pochłonąć w całości, to w efekcie też bardzo łatwo jest wykształcić te złe nawyki. I tutaj akurat bardzo, bardzo, bardzo przestrzegam Was wszystkich przed tym, żeby nie popełniać moich błędów. Bawcie się dobrze, grajcie, trenujcie, ale skupiajcie się na tym, co robicie, żeby nie wylecieć z zawodów, bo po prostu jesteście za szybcy albo chcecie być za szybcy. Dzięki wielkie za oglądanie. Grzegorz Dobry Dolnik, Good Games with Guns, over and out. Ciao.